Dzień dobry wszystkim. W dzisiejszym odcinku będziemy zerować lunetę na potrzeby replik airsoftowych. Mam dziś ze sobą baniaczek, tyczkę, łopatkę. Będziemy wkopywać cel w ziemię. Wyznaczyłem tutaj sobie 50 metrów. Oj, będzie ciężko. To jest jakiś beton. No ewidentnie kamulec. Co zrobić? Takie życie. Idę po więcej kamieni. Kostka brukowa. Czy może być coś lepszego? Airsoft to również sztuka improwizacji. Dobra, musi wystarczyć. Nie gibię się. Kulka tego nie zmiecie. Na dystans, jaki będę przystrzeliwać replikę, a jest to 50 metrów, kulka powinna praktycznie zawsze trafić w ten baniak. Powiem nawet więcej, że powinniśmy zmieścić się w takim obszarze malutkim, ale strzelam z DMR-ki, która na dodatek nie jest do końca jeszcze dobrze sprawdzona, więc jeśli po prostu będę trafiać w baniak, już będzie dobrze. Wysokość będzie mniej więcej ustalona tak, jakby osoba, do której strzelam, kucała. Zasadniczo tyle. Osadzam baniaczek i rozstawiam się z repliką. No dobra, jak już wiemy, jeden z podstawowych elementów, które musimy zabrać na przystrzelanie repliki, jest cel. Ja użyłem baniaka, wy możecie użyć jakiejś tarczy. Co dalej potrzebujecie? Metrówka, dalmierz, czy nawet aplikacja, którą zmierzycie odległość waszego celu od punktu, z którego strzelacie. Do tego oczywiście replika z lunetą. Dobrze, żebyście mniej więcej znali jej parametry, chociaż nie jest to teraz tak bardzo ważne przy podstawowym jej przystrzelaniu. Szczególnie jeśli strzelamy z DMR-ki. Opcjonalną rzeczą może być notes. Rzeczy, które możemy sobie zapisać w notesie, jeśli chcemy go używać. Przede wszystkim jest to data. Data pozwoli nam określić, jak replika zachowuje się w danych warunkach klimatycznych. Bo wiadomo, że w ciągu roku mniej więcej jakieś tam temperatury są podobne, wilgotność powietrza i tak dalej. Gumka. Gumka hop-up ma bardzo duże znaczenie dla strzelania, w zasadzie kluczowe, więc warto zapisać jej markę, twardość, typ wypustki oraz typ dystansera, czyli na przykład Maple Leaf 70 stopni, typ wypustki Decepticon i dystanser typu Omega, tak jak jest dzisiaj u mnie. FPS-y mierzone na kulkach 0,2 grama, lufa, jej długość, jej średnica oraz materiał, z którego jest zrobiona, bo to może mieć kluczowe znaczenie, czy nie, może nie kluczowe, ale istotne znaczenie przy bardziej precyzyjnym strzelaniu, jeśli ktoś już się bawi w taką aptekę. Dalej, joule oczywiście, temperatura otoczenia, dzisiaj mamy 4 stopnie, więc będzie ciekawie dla gumki 70 stopni. Pogoda, pochmurno dzisiaj mamy. Kierunek strzelania, ja strzelam na południe. Kierunek wiatru, wiatr mam z południa, czyli strzelam pod wiatr. I prędkość wiatru. Prędkość wiatru jest ciężko zmierzyć, ale można to zrobić albo wiatromierzem, jeśli ktoś ma pieniądze do wydania, albo tak jak ja, wziąłem sobie suchego liścia i po prostu go rzuciłem. Poleciał w kierunku południowym i nie poleciał daleko, czyli wiatr jest wolny. No i co, zasadniczo tyle. Zabieramy się do strzelania. No dobra, musimy najpierw sobie troszeczkę hop-up ustawić. Dużo za nisko. To by tłumaczyło, dlaczego na kilku grach miałem problemy. W ogóle od czego zaczynamy? Najpierw musimy sobie ustawić hop-up. W wypadku gumek tradycyjnych lot kulki jest taki, że jest płasko, 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 potem mocno do góry i nagle ostro spada. W wypadku gumek flat-hopowych ta górka jest bardzo wypłaszczona, ale nadal istnieje. No jako, że ja mam tutaj gumkę taką typu flat-hopową, nigdy wcześniej takich nie używałem, więc będę tutaj troszeczkę przecierał szlaki. No na razie wiem, że jest za nisko, hop-up podkręcony, więc będę strzelał, aż będzie ładnie kręcić. Jeszcze. Może się zdarzyć, że gumka jest za twarda i nie chce kręcić,
albo kulka jest za ciężka. Ja tu mam 2 joule i 440 fps, więc przy kulce 0,36 flat hop powinien w miarę dobrze działać. Dla gumki tradycyjnie to byłoby już za dużo, to już raczej 0,32, 0,3. O! Weszło! Poszczęściło mi się. Nie będę chyba za bardzo musiał kręcić górną wieżyczką. Ale dla potrzeby tego materiału trochę ją rozreguluję. O! I ogólnie z wieżyczkami jest tak. Jeśli kulka leci Ci za bardzo w prawo, to chcę, żeby poleciała w lewo. Więc kręcisz pokrętłem poziomym w kierunku lew. I analogicznie, jeśli chcesz, żeby poleciała w prawo, no to kręcisz w kierunku right. Nie będziemy się teraz tutaj bawić w minuty kątowe, czy jakiekolwiek inne jednostki mierzenia kolejnych klików, bo to absolutnie w Airsoftie nie ma sensu. Oczywiście analogicznie, jeśli chcemy, żeby kulka poleciała mocniej do góry, no to up. Jeśli chcemy, żeby poleciała w dół, to down. Ale tylko robimy dopiero wtedy regulację lunety, jak już ustawimy hopa. Więc teraz to będę robić. W pierwszej kolejności, skoro już wiem, że hop-up jest ustawiony, to spróbuję ustawić kulkę na środku krzyża. Więc zaczynamy od osi poziomej. Dobra. Za mocno w prawo, czyli kręcimy w lewo. Widzicie, nie wiem czy słyszeliście, ile obróciłem, ale to było tak z ćwierć obrotu, pół. Nie no, ćwierć. Ćwierć obrotu, kolejne. Zbliżamy się do środka. Oho. Znowu jakaś 1/4 obrotu. I co? Poleciała znowu ostro w prawo. To jest właśnie replika airsoftowa. Tutaj wszystko jest dobrze osadzone, tak? Komora jest sztywno, lufa jest usztywniona, bo w gietach jest to dosyć dyskusyjne, to jak dobrze jest osadzona lufa, szczególnie w standardzie Tokio Marui. Tutaj jest to trochę poprawione. Spróbujmy jeszcze raz. Dobra. Jeszcze troszkę. O, już jest. Gumka zaczęła za mocno kręcić, mi się wydaje. Chyba się rozgrzała. O, tak, zdecydowanie. Ale jesteśmy już na środku. To już bardzo dobrze. Tylko że teraz, jak ją luzujemy, gumkę, to znowu może nam się popsuć wynik. Czyli Maple Leaf przy 4 stopniach na plusie, gumka 70 jest troszkę za twarda. Oczywiście mówię o tradycyjnej gumce, nie o tej silikonowej. Silikonowa pewnie by sobie poradziła. No, ciężko mi powiedzieć, co się tu dzieje. Mam wrażenie, że gumka z każdym strzałem coraz inaczej się zachowuje. Teraz obłędnie znowu zaczęła kręcić do góry. Dobra, można chyba powiedzieć, że jest mniej więcej tak, jak powinno być w osi poziomej i gumka jest mniej więcej podkręcona. Teraz jak ustawiamy oś pionową? To jest trochę trudniejsze. Musimy zrobić tak, żeby szczyt tej górki podkręcenia to był nasz punkt celowania i wyzerowania. Czyli jeśli strzelamy na 50 metrów, no to szczyt tego podkręcenia powinien być dokładnie w środku krzyża na tych 50 metrach. Jak będziemy strzelać na 75, no to będziemy musieli robić korektę do góry. Jak będziemy strzelać bliżej, no to korektę w dół. Dobra, to teraz mam za wysoko, no to ja robię down. Weszło za pierwszym razem, wow. I znowu leci w niebo. Muszę powiedzieć, że ta gumka jest bardzo mało pewna. Pewnie dlatego, że jest chłodno dosyć. Będę pewnie musiał przesiąść się na 60 i widzicie, w tym momencie notatki się sprawdzą. No muszę wam powiedzieć, że mi się ta gumka Maple Leafa nie podoba.
straszny rozrzut. Po tym 50 metrze to ja po prostu widzę, co się tam dzieje. To jest dramat, wam powiem. Zmieniam kulki na 0,4 grama. Na szczęście je wziąłem ze sobą. Więc całe zerowanie będę musiał zrobić od początku, ale już tego wam oszczędzę. Sprawa wygląda tak, że zmieniłem kulki na 0,4 grama. Używam lunety z krzyżem Mildot. I baniaczek zajmuje mi około 1,5 mila na szerokość i 2 mile na wysokość. A rozrzut potrafię mieć w skrajnych przypadkach nawet na 4 mile w prawo albo w lewo. O, teraz idealnie weszło. No jesteśmy już na finiszu. Nie jest dobrze, ale chyba nie będzie lepiej. Gumka zasadniczo nie przestrzelała chyba nawet 1000 kulek. Nie wiem, czy przestrzelała 500, więc ona się jeszcze może układać. Spodziewałem się, że będę mieć bardziej wypłaszczony ten tor lotu. Okazuje się, że nie. Muszę więcej dać na podkrętkę tej 0,4, więc okazuje się, że nagle, że ona leci tak jak zwykła kulka. Ale to jest już najmniejszy problem. Jest ok. W sylwetkę na pewno trafię. Strzały w głowę na 50 metrów jednak już będą wyzwaniem. Szczególnie jak będzie taka chłodna pogoda jak teraz, albo jak będzie jeszcze zimniej. Dlaczego postanowiłem nagrać dzisiaj ten odcinek? W mojej historii grania w Airsoft przez te wiele lat spotkałem kilkukrotnie użytkowników snajperek różnych. Czterotakty, DMR-ki, przerobione szturmówki, tak jak ja zresztą też mam przerobioną szturmówkę w sumie. Cegła, której użyłem jako miarki. No, używali różnych tych replik i mieli zasadniczo ten problem, że oni nie korzystali z tej lunety, nie potrafili korzystać z tych lunet. Używali ich jak lornetki albo po prostu to była dekoracja. I zdarzyło się tak pewnego razu, że byłem na jednej grze, gdzie spotkałem gracza, który miał SR-25. Piękna replika, duża, solidna, nie była jakaś specjalnie mocna, ale była właśnie kompletnie rozregulowana. Strzeliłem sobie z niej tak z ciekawości, bo nigdy nie strzelałem z takiej repliki. No to kulka w ogóle brakowało jej podkręcenia i w ogóle nie widziałem jej w krzyżu. Wystarczyło 5 minut na respie, żeby chłopak mógł sobie z niej strzelać tak, że widział już kulkę w krzyżu. Dobrze, że kulki były w miarę dobrze dobrane wagowo, więc jeśli wyciągnął z tego jakieś wnioski, to na pewno sobie ją doregulował. I właśnie dlatego stworzyłem ten materiał, żeby po prostu wiedzieć, jak sobie w miarę szybko, łatwo wyregulować replikę. Sądzę, że nie trzeba na to poświęcać tak jak ja dzisiaj pół godziny, godzinę, tylko wystarczy na to, nie wiem, 15 minut, jak macie farta. Żeby trafić w sylwetkę z 50 metrów, to teoretycznie osoba z dobrym wzrokiem to nawet nie potrzebuje tej lunety. Dzięki, że wytrwaliście do końca tego odcinka i do następnego.